bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że udało mi się dotrzeć w tym roku, ponieważ część z Was wie, że w zeszłym roku nie byłam obecna, mój wykład był nagrany. Za to w tym roku jestem, można powiedzieć, że podwójnie. Tak. Dziękuję bardzo. A cieszę się tym bardziej, że ja co prawda nigdy nie mieszkałam w Brzegu, ale moja rodzina tak. Moi dziadkowie mieszkali przy ulicy Zamkowej, która prowadzi tutaj na zamek, więc dosłownie 200 metrów stąd. Mam tutaj nadal rodzinę, więc ta konferencja genealogiczna jest dla mnie taka rodzinna do sześcianu, ponieważ jest też okazją do spotkania się z najbliższymi. Temat mojej prezentacji to ojciec nieznany, czyli jak odnaleźć przodka dzięki testom DNA, ale ta metodologia i te kroki, które przedstawię, można zastosować do poszukiwania dowolnego przodka. To może być też dziadek, babcia, pradziadkowie. Ogranicza nas tylko ilość DNA, którą mamy w testach autosomalnych, czyli powiedziałabym tak, że możemy szukać do 5, w rzadkich przypadkach do 6 pokoleń, ponieważ DNA jest przekazywane losowo i dużo zależy od tego, czy akurat po takich przodkach, na przykład sprzed 6 pokoleń, my odziedziczyliśmy DNA, ale też inni krewni, którzy nam potwierdzili to, że jesteśmy spokrewnieni przez daną osobę. Ta prezentacja to jest studium przypadku, więc ja będę właśnie opowiadała na podstawie poszukiwań ojca. I historia zaczęła się od tego, że 2 braci zrobiło sobie testy w MyHeritage. Kiedy dostali wyniki, MyHeritage podpowiedziało im, że są przyrodnimi braćmi, a nie pełnymi, czyli z 2 rodziców. Przyrodni bracia, czyli mający jednego rodzica. Jeden z nich zwrócił się do mnie z pytaniem, czy to jest jakiś błąd, czy można to sprawdzić i dlaczego w ten sposób, ponieważ oni się nie spodziewali takiego wyniku. I tutaj w pierwszej kolejności przedstawię 4 kroki, w jaki sposób potwierdzaliśmy to, czy są rzeczywiście rodzeństwem przyrodnim, czy nie. Po pierwsze, ilość wspólnego DNA. Tutaj mamy niecałe 1900 centymorganów. Tę wartość wpisujemy sobie na narzędzia DNA Painter, Shared Centimorgan Project. Myślę, że wiele osób zna to narzędzie. I ta wartość 1894 centymorgany. Mamy podpowiedź na 100%, że to jest przyrodnie rodzeństwo. 0% szans, że jest to rodzeństwo z obojga rodziców. Przy czym te 2 gwiazdeczki tutaj oznaczają, że teoretycznie jest taka możliwość, żeby rodzeństwo z obojga rodziców miało tyle DNA, ale w praktyce nie znaleziono takiego przypadku. Jak to wygląda u pełnego rodzeństwa? Tutaj spodziewamy się wyniku około 2700 centymorganów, przy czym widełki to jest od 2200 do 3200, to trochę też zależy od firmy, w której robimy sobie test. Na przykład 23andMe będzie nam pokazywało trochę więcej, dlatego że oni liczą podwójnie segmenty w pełni identyczne, zaraz będę o nich też mówiła. No i w przypadku takiego wyniku 2700 mamy tutaj odpowiedź, że na 100% jest to rodzeństwo, które ma oboje rodziców tych samych. Po drugie, segmenty w połowie i w pełni identyczne. W analizowanym przypadku, w narzędziu w porównaniu 1:1 na GetMatchu, wszystkie chromosomy pokazywały nam się w taki sposób, czyli mieliśmy takie jasno-niebieskie czy też fioletowe obszary, które pokazują, gdzie to wspólne DNA występuje. Natomiast i to oznacza, że tak samo to wygląda w przypadku kuzynów. Ja tutaj pokazuję tylko 2 chromosomy, dlatego że dla lepszej czytelności, ale wszystkie pozostałe, czyli 22 pary, wyglądały w ten sam sposób. Natomiast w przypadku rodzeństwa, które ma oboje rodziców tych samych, mamy takie miejsca na naszym DNA, że to rodzeństwo dziedziczy to samo DNA na obu chromosomach, ze strony mamy i ze strony taty. I to są właśnie w pełni identyczne po obu stronach w parze chromosomów. I to nam się pokazuje jako takie zielone bloki. Czyli tutaj jest przykład jednego chromosomu, ale wśród 22 par, tutaj w pełni byśmy widzieli, że na większej ilości chromosomów, rodzeństwo, które ma oboje rodziców tych samych, ma takie właśnie zielone bloki. Na samym końcu tego porównania też jest taka tabelka, która mówi nam dokładnie, ile centymorganów jest tych w połowie identycznych, a ile jest też w pełni identycznych. To w połowie to tam się nazywa HIR, czyli Half Identical Region,
a w pełni to jest FIR, Fully Identical Region, więc rodzeństwo, które ma oboje rodziców tych samych, musi mieć te FIRy i te zielone właśnie bloki. Po trzecie, sprawdziłam, czy rodzice tych braci byli ze sobą spokrewnieni, czyli sprawdziłam to osobno dla jednego i dla drugiego. I w analizowanym przypadku dla jednego z braci wyszło nam, że rodzice są spokrewnieni i wynik to było prawie 115 centymorganów. To jest sporo, dlatego że tę wartość mnożymy razy 4, wychodzi nam 460 centymorganów i to oznacza, w jakim stopniu byli spokrewnieni rodzice. Natomiast u drugiego brata nie mamy tego pokrewieństwa rodziców, tutaj jest 0. I w jaki sposób to sprawdzić? Na moim kanale na YouTube jest taki krótki filmik, instrukcja, jak to zrobić krok po kroku, czy rodzice są spokrewnieni oraz to, dlaczego mnożymy tę wartość razy 4 i w jaki sposób określić to pokrewieństwo. Po czwarte, ponieważ mieliśmy dwóch braci, sprawdziliśmy też, czy w narzędziu CladFinder, które określa taką bardzo ogólną haplogrupę YDNA, jakie wyjdą nam wyniki. I tutaj oczywiście, gdyby wyszło nam dla dwóch osób jakaś popularna grupa L1A, to nie oznaczałoby, że oni mają wspólnego ojca, ponieważ statystycznie rzecz biorąc jest duża szansa, że dwóch mężczyzn, nawet ze sobą niespokrewnionych, będą mieli taki sam wynik R1A. Natomiast w tym przypadku akurat wyszło nam, że jeden z braci ma haplogrupę R, drugi ma haplogrupę I, no to oznacza, że nie mogą mieć tego samego ojca. I też jak sprawdzić tę haplogrupę i z których wyników testów można to zrobić. Na moim blogu jest taki artykuł, jak krok po kroku to zrobić, też jak pobrać dane z różnych firm i zgrać właśnie, żeby sprawdzić sobie tą ogólną bardzo informację o haplogrupie, ponieważ żeby mieć taką szczegółową, no to musimy zrobić test albo w Family Tree DNA, albo typu WGS. Więc z tych 4 kroków, wszystkie 4 potwierdziły nam, że rzeczywiście są to bracia przyrodni, a nie mający oboje rodziców tych samych. I tutaj jeszcze tak dodatkowo tylko wspomnę, że gdybyśmy badali dwie siostry, to zamiast haplogrupy YDNA sprawdzalibyśmy ich chromosom X. Dlatego, że jedyną sytuacją, gdzie chromosom X daje nam 100% informację o jakiejkolwiek relacji, są właśnie dwie siostry z tego samego ojca. I to jest przykład, jak wygląda wynik dwóch sióstr, które mają tego samego ojca. Tu mamy cały ten chromosom 23, czyli X, pokazany na niebiesko, czyli on w pełni jest identyczny dla tych dwóch sióstr, ponieważ mają tego samego ojca. Ok, teraz jak wyglądały te wyniki? Myślę, że wiemy, jak wyglądają nasze wyniki tutaj w naszych polskich warunkach. Często one są bardzo podobne. Kiedy patrzymy na wyniki osób w Stanach, oni te analizy mają prostsze, dlatego że u nich bardzo często jest właściwie zdecydowana większość osób robi sobie test i ma 15-20 osób powyżej 100 centymorganów i te analizy naprawdę przebiegają ciach, szybciutko. No u nas najwyższe dopasowanie ze strony tego nieznanego ojca, mogliśmy to podzielić, ponieważ mieliśmy wynik przyrodniego brata ze strony matki oraz to nam dzieliło właśnie też na stronę nieznanego ojca, to było 67,7 centymorganów. Przy czym kiedy odezwałam się do tej osoby, okazało się, że była adoptowana i nie ma żadnych informacji o swojej biologicznej rodzinie. Więc my nie wiedzieliśmy, kim jest nieznany ojciec, ona nie wiedziała, kim jest jej rodzina biologiczna. I tutaj jeszcze dodam tylko, że ponieważ wyszło nam to pokrewieństwo u rodziców, to ono na wstępnym etapie analizy jest czymś, co działa na minus, a na końcowym czymś, co działa na plus. I zaraz powiem dlaczego. Na minus, dlatego że ponieważ rodzice są spokrewnieni, to część kuzynów wskakuje do tej grupy spokrewnionych przez matkę. Czyli nie analizujemy ich jako ze strony tego nieznanego ojca, mimo że są spokrewnieni też z nieznanym ojcem, ale my tego nie wiemy, więc oni wskakują do strony matki i zostaje nam mniej osób do analizy. Szczególnie przy tak dosyć bliskim pokrewieństwie rodziców. 5 osób, jak to wyglądało też w bazie właśnie. My mieliśmy wyniki w MyHeritage, Family Tree DNA i w GenMatchu. I 5 najbliższych osób, najwyższy match to właśnie to 67,7, ta osoba, która nie zna swojego pochodzenia.
Kolejne macze to 55-44 centimorgany, no widzimy, że szału tutaj nie ma. Najbliżej spokrewniona osoba była też w bazach Ancestry i 23andMe. Zaznaczyłam je tutaj na czerwono, ponieważ my tam nie mieliśmy wyniku. Czy nasz proband nie miał wyniku. Więc wiele osób, które były na tej najwyższej liście maczy, nie miało genealogii, miały drzewa jedynie z rodzicami, miało część dziadków lub nie, lub miało oznaczonych tych dziadków jako private, bo nie byli zaznaczeni jako zmarli. Nie było żadnych dopasowań powyżej 70 centimorganów, no i wiele osób nie odpowiadało na wiadomości. Myślę, że wielu z nas zna tę sytuację. Ona wywołuje poczucie utknięcia i frustrację w naszych poszukiwaniach. I chciałabym się podzielić moimi 3 najważniejszymi błędami, też dzięki którym najwięcej się nauczyłam na tej analizie. Po pierwsze, to był brak organizacji. I chodzi mi o to, że ja tutaj cały czas wracałam do tej listy dopasowań, przeglądałam drzewa genealogiczne, robiłam jakieś notatki, ale nie miałam jednego miejsca, w którym mogłabym tak zapisać te moje odkrycia, których właściwie nie było, ponieważ te dopasowania były tak słabe i tych informacji było tak mało, że wracając do tej analizy po kilku tygodniach, miesiącach, zaczynałabym ją od miejsca, w którym skończyłam. Nie, ja bardzo często wracałam, szukałam jakiejś informacji, trwało to na przykład parę godzin, nagle znajdowałam jakieś nazwiska miejscowości i stwierdzałam, ja już byłam w tym miejscu, ja już tutaj raz to znalazłam. Więc straciłam teraz parę godzin, żeby wrócić do tego samego miejsca i to było dosyć demotywujące. Po drugie, mieliśmy wyniki w 3 na 5 największych baz, a w przypadku poszukiwania nieznanego przodka informacja z każdej dodatkowej bazy jest bardzo cenna. Nawet jeżeli to będzie jakiś mały puzzle, który na początku wydaje się, że wniósł nam niewiele, to z czasem może się okazać, że ta osoba właśnie będzie jakimś elementem łączącym. A my byliśmy tylko w MyHeritage, wgranym do Family Tree DNA i GetMatcha. I opieranie się na istniejących drzewach genealogicznych, a raczej ich braku. Genealogia genetyczna idzie w parze z genealogią metrykalną. Nie ma genealogii genetycznej bez genealogii metrykalnej. Musimy mieć te umiejętności, wiedzieć, jak rozwijać genealogię, żeby móc analizować nasze wyniki DNA. Także mam nadzieję, że te podpowiedzi, które tutaj zaraz opiszę, sprawią, że niektóre osoby nie pójdą tą samą ścieżką, tylko już taką bardziej prostą do celu. Zatem w jaki sposób działać? Po pierwsze, ta dobra organizacja, o której mówię, i łączenie wyników z różnych baz polega na tworzeniu grup genetycznych, o którym jeszcze powiem za chwilę, kolorowaniu grup genetycznych na Ancestry i MyHeritage. Te 2 portale to umożliwiają. To jest takie dodawanie kolorowych kropek, które identyfikują nam, patrzymy na listę maczy i od razu wiemy, ok, to jest linia mojej babci, to jest mojego dziadka, to jest mojego pradziadka. Nie musimy wchodzić w tę osobę za każdym razem, patrzeć na jej genealogię, żeby wiedzieć, jak jesteśmy spokrewnieni. I po trzecie, mapowanie chromosomów. O tym opowiadałam w zeszłym roku. Nagranie jest na kanale YouTube Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy. A na moim kanale YouTube jest sesja pytań i odpowiedzi, która odbyła się kilka dni później. Posiadanie wyników we wszystkich bazach, czyli jednak zrobienie tych testów w Ancestry i 23andMe. I tutaj nasz proband zdecydował się na test w Ancestry, ale gdyby to było 23andMe, to pewnie to byłoby też jeszcze więcej dodatkowych informacji, być może szybciej udałoby się znaleźć odpowiedź. Po trzecie, rozwijamy genealogię innych osób, czyli to, co wspomniałam. Potrzebujemy umiejętności genealogicznych, żeby analizować wyniki DNA. Ja też wtedy nie wiedziałam, jak rozwijać genealogię osób, które nie mają tylko siebie, bez rodziców, bez nikogo, mają tylko rodziców, mają część dziadków, jakby w jaki sposób się zahaczyć, żeby w ogóle takich osób genealogię rozwijać, a są też na to metody. Więc ponieważ wiedzieliśmy, że właśnie ten najbliższy match jest we wszystkich bazach, minęło też parę miesięcy. Proband nasz zrobił test w Ancestry. Ponieważ minęło te kilka miesięcy, ta osoba adoptowana też dowiedziała się więcej o swojej rodzinie. Dowiedziała się, jaka była historia jej rodziców, dlaczego została oddana do adopcji, ale przede wszystkim najpierw poznała swoją linię ze strony ojca. Kiedy u nas pojawiły się wyniki w Ancestry, okazało się, że właśnie jesteśmy spokrewnieni przez ojca tej pani
ponieważ w Ancestry była jej przyrodnia siostra, spokrewniona przez tatę. Z początku one napisały, że tata był pochodzenia irlandzkiego, co nie dało zbyt, nie dawało nadziei na linię polską, ale kiedy lekko rozwinąć ich genealogię, owszem, ojciec był pochodzenia irlandzkiego ze strony jego ojca, jego babcia miała takie niepolsko brzmiące imię Estelle, ale już całkiem polsko brzmiące nazwisko Wiśniewska. Ona urodziła się w Stanach Zjednoczonych, natomiast jej ojciec urodził się w Polsce i emigrował do Stanów, więc to był bardzo, to było już światełko w tunelu, że idziemy w dobrym kierunku. I teraz 5 kroków do znalezienia nieznanego przodka. Po pierwsze, robimy sobie listę najbliżej spokrewnionych krewnych w różnych bazach. I tutaj przykład taki dla 5 osób, ale tą listę dobrze jest zrobić tak dla co najmniej 10, najlepiej 15 osób. Ja po prostu chciałam to uprościć dla czytelności slajdów. I ponieważ minęło trochę czasu, to widzimy też, że ta lista się już zmieniła. Już tą najbliższej spokrewnioną osobą nie jest ta 67,7, ona skoczyła na 3. miejsce. Teraz najbliżej spokrewnioną osobą jest osoba, która ma 136 centymorganów. Na 2. miejscu była ta siostra przyrodnia z Ancestry, na 3. nasza adoptowana krewna, na 4. i 5. to są też osoby, które były na poprzedniej liście. I teraz osoby 2, 3, 4, 5 były ze sobą wspólnie spokrewnione. Tam występowało też trójkowanie, czyli one miały takie segmenty, że miały to samo DNA na tym samym chromosomie, na tych samych segmentach. Więc tutaj jest dopisek, że to jest grupa genetyczna numer 1 dla nas do analizy, ponieważ są w jednej grupie genetycznej, ponieważ wiemy, że oni mają wspólnych przodków albo jednego przodka. Natomiast osoba numer 1 nie była spokrewniona z pozostałymi, więc ona jest w grupie genetycznej numer 2, nie miała żadnej genealogii. Po drugie, tworzymy grupy genetyczne i do tego właśnie wykorzystujemy trójkowanie, czyli to informacje, że mamy to identyczne DNA w tym samym miejscu, mają co najmniej 3 osoby, przy czym w trójkowaniu nie bierzemy pod uwagę bardzo bliskiego pokrewieństwa, na przykład rodzic, dziecko. Tylko najlepiej, jeżeli mamy trójkowanie 3 dalej ze sobą spokrewnionych kuzynów. Po drugie, patrzymy na wspólne dopasowania, na te wspólne matche. I po trzecie, możemy zrobić mapę chromosomów. I teraz w jaki sposób tworzymy grupy genetyczne? To są osoby, które mają DNA wspólne z Tobą i ze sobą nawzajem. I trójkowanie pokazuje nam się na MyHeritage, na GetMatchu. Natomiast w pozostałych bazach mamy po prostu wspólne dopasowania, czyli nie będziemy wiedzieli, czy jest ten konkretny segment w tym samym miejscu, czy po prostu te osoby mają ze sobą wspólne DNA. I wtedy może się zdarzyć tak, że na przykład 3 osoby mają ze sobą wspólne DNA, ale niekoniecznie mają wspólnych przodków, tylko są spokrewnione w zupełnie różnych liniach, dlatego trójkowanie jest tak ważne. A mapowanie chromosomów ja polecam robić na DNA Painterze, są specjaliści, którzy robią je nawet w Excelu. Po trzecie, szukamy wspólnych przodków w grupach genetycznych i robimy sobie taką mapę pochodzenia wspólnych przodków. Ja używam do tego Google Maps. Można na Google Maps stworzyć sobie takie własne mapy tematyczne i zaznaczać pineskami, kto skąd pochodzi. Zaraz pokażę też, jak to wygląda. Lokalizacja jest kluczem w naszych poszukiwaniach w genealogii genetycznej. Czyli te 2 strzałki góra-dół pokazują, że my w kółko tworzymy te grupy genetyczne, szukamy wspólnych przodków w tych grupach i robimy to tak długo, aż nie wyczerpiemy wszystkich dopasowań. Na początku możemy mieć 1 grupę genetyczną, możemy mieć 2, możemy mieć 3, to już będzie świetnie. W tym przykładzie na podstawie 2 grup genetycznych udało się znaleźć tego nieznanego przodka, czyli ojca w tym przypadku. Szukamy wspólnych przodków w grupach genetycznych, ponieważ wiemy, że dana grupa genetyczna to jest grupa osób, które mają wspólnego przodka lub przodków. Tworzymy je sobie i na naszym przykładzie polegało to na tym, że trzeba było rozwinąć grupy genetyczne związane z tym najbliższym matchem i dla nas to była grupa genetyczna numer 1 i jej przyrodnią siostrą. Ponieważ tam mieliśmy najwięcej osób w tej grupie genetycznej, mieliśmy też jakieś rozwinięte drzewo genealogiczne, było o co się zaczepić.
Po drugie, analizuj i buduj ich drzewa genealogiczne, by znaleźć linię wspólnych przodków, czyli rozwijamy genealogię tych osób i zwracamy uwagę na miejscowości. Jeszcze raz podkreślam, lokalizacja jest kluczem. I teraz jakich narzędzi można do tego użyć? Nawet wyszukiwarki Google. Raz zdarzyło mi się, nie mogliśmy zupełnie znaleźć miejsca pochówku jednej osoby, a po wpisaniu imienia i nazwiska i daty urodzenia gdzieś nisko w wynikach wyszukiwania znalazł się jakiś jeden mały cmentarzyk, który miał jedną swoją małą bazę i potem udało się potwierdzić właśnie to, że to była poszukiwana osoba. Facebook. Ludzie wrzucają bardzo dużo informacji swoich o rodzinie na Facebooka. W ich znajomych można znaleźć te same osoby, które widzimy w genealogii. Portale takie jak Find the Grave, jeżeli szukamy właśnie, najpierw analizujemy jakieś wyniki na przykład ze Stanów Zjednoczonych czy polski Grobonet. Bardzo dużo dokumentów jest na Ancestry i Newspapers. Kiedy rozwijamy genealogię osób zza oceanu, oni mają bardzo rozwinięte te klepsydry, kiedy ktoś umrze i tam jest opisana najbliższa rodzina, życie tej osoby, tam dużo bardzo informacji my możemy do swoich analiz pobrać jakby. I między grupami genetycznymi nie mamy wspólnego DNA, a to oznacza, że te grupy są spokrewnione w różnych liniach genealogicznych. Możemy sobie wyobrazić, że mamy 4 grupy genealogiczne na przykład, 2 babcie, 2 dziadków. Jeżeli nie mamy ubytku przodków, czyli pokrewieństwa między tymi dziadkami, to osoby spokrewnione właśnie tam przez tą jedną babcię, drugą babcię, dziadka, one nie będą miały między sobą wspólnego DNA. I między potomkami w każdej grupie genetycznej musi zajść trójkowanie, czyli właśnie chcemy się skupić tam, gdzie mamy najwięcej informacji, gdzie to trójkowanie występuje. W naszym przypadku to była ta grupa genetyczna numer 1. Ok, czyli mamy 2 siostry, jedna niecałe 70, druga 82 centymorgany, które mniej więcej są w tym samym wieku co nasz proband, więc szacujemy, że to jest mniej więcej to samo pokolenie. Więc szacują, że to są kuzyni 3 stopnia, a kuzyni 3 stopnia mają wspólnych przodków, czy też przodka 4 pokolenia wstecz. My tutaj mamy raz, 2, 3 pokolenia, czyli wiadomo, że musimy rozwinąć co najmniej o 1-2 pokolenia jeszcze w górę. Tego Michela, tak był wpisany Johna, który okazał się być Michałem Wiśniewskim, urodzonym w Polsce. I teraz ta lokalizacja i mapa, o której wspominałam, to jest właśnie Google Maps. Ja tutaj sobie nałożyłam miejsca pochodzenia przodków matki naszego probanda, tymi niebieskimi pineskami. Tutaj widzimy okolice Wrześni, mamy Kołaczkowo, Bieganowo, Graboszewo. I kiedy rozwinęłam genealogię Michała Wiśniewskiego, co się okazało? Gdzie on się urodził? Skąd pochodzili jego przodkowie? Czy to może być przypadek? Tym bardziej, że wiedzieliśmy, że rodzice są spokrewnieni. No to już był bardzo dobry sygnał na przyszłość. Michał Wiśniewski urodził się, jeśli dobrze pamiętam, w Grabowie, a jego rodzice pochodzili z Sokolnik. Czyli już tutaj widzimy, że okej, że jesteśmy na dobrym tropie, ponieważ lokalizacja jest tak spójna. Kiedy rozwiniemy tę genealogię, odpowiednią ilość pokoleń w górę, tworzymy odwróconą genealogię. I teraz, jak rozwijamy tę genealogię, ilość pokoleń w górę? Ja wspomniałam, że szacowaliśmy z tej ilości DNA i wieku, że są to mniej więcej kuzyni 3 stopnia, czyli pokrewieństwo jest mniej więcej 4 pokolenia wstecz. Więc genealogię rozwijamy tak, że liczymy tą ilość pokoleń, my policzyliśmy, że 4, dodajemy sobie 1 pokolenie ekstra dla bezpieczeństwa, żeby było. Czasem trzeba dodać 2. Następnie robimy odwróconą genealogię, czyli tworzymy genealogię wszystkich potomków tych osób i ich potomków. I to jest żmudna praca, ponieważ trudno jest mieć 100% gwarancji, że znaleźliśmy wszystkie dzieci danej pary, prawda? Więc to jest dosyć czasochłonne zajęcie. I następnie, kiedy już zbudujemy te drzewa w dół, łączymy drzewa, znajdujemy wspólne nazwiska, znajdujemy małżeństwa między tymi grupami genetycznymi. Jak wyglądało w tym przypadku łączenie drzew? Po lewej stronie mamy grupę genetyczną numer 1. Tutaj na dole są te 2 siostry. Okazało się, że one były prawnuczkami Michała Wiśniewskiego,
Okazało się, że ojciec Michała Wiśniewskiego, tutaj to są te osoby urodzone w Gozdowie, miał 2 żony. I siostry, o których tutaj mówimy, one były potomkiniami z pierwszej żony Jana Wiśniewskiego, z Marianny Nowik. Natomiast macz numer 1, ta nasza tajemnicza osoba 136 centymorganów, i tutaj stworzenie genealogii osoby, która w ogóle nie ma genealogii, no też wymagało trochę gimnastyki. Okazało się, że jest spokrewniona przez drugą żonę Jana Wiśniewskiego, przez Annę Majchrzak. Ciach, tutaj wpadła ta osoba numer 1. Ok, czyli mamy już połączenie zarówno przez rodzinę Wiśniewskich, przez rodzinę Majchrzaków. No oznacza to, że potrzebujemy tutaj ich potomka do tego, żeby znaleźć naszego ojca. I mamy Stanisława Wiśniewskiego, urodzonego w Sokolnikach. I teraz uwaga, okazało się, że Stanisław ożenił się z Józefą Schulz. Nazwisko Schulz to było nazwisko, które łączyło nam genealogię ze stroną matki, czyli potwierdzało nam to, że rodzice są spokrewnieni. I na tym etapie właśnie to pokrewieństwo rodziców było plusem, ponieważ ułatwiło połączenie tych drzew genealogicznych. Więc tutaj mamy matkę, tu mamy naszego probanta. Ok, jest para Stanisław Wiśniewski, Józefa Schulz. Spodziewamy się, że ich syn jest naszym nieznanym ojcem. Jednak pierwszy dokument, który znalazłam, to taki, że Józefa Schulz zmarła 4 lata po zawarciu małżeństwa. No i nie wiedzieliśmy, czy zdążyli mieć dzieci, a jeżeli tak, to czy mieli syna. Ale okazało się, że rzeczywiście mieli 2 synów. I na tym etapie, ja tutaj nie mam czasu, żeby opowiedzieć dokładnie, w jaki sposób rozpoznałam, który z tych synów jest ojcem, ale rzeczywiście z biegiem czasu można było wyodrębnić konkretnie jednego, tada Franciszka Wiśniewskiego, który, jak widzimy, spokrewniony był z matką przez wspólnego dziadka. Oni byli przyrodnimi kuzynami 1. stopnia. I to idealnie się wpasowuje w ten wynik 460 centymorganów, czyli to 115 pomnożone razy 4. I podsumowująca tabela pokrewieństwa 5 najbliższych maczy. Ta kuzynka 136 centymorganów okazała się być kuzynką 3. stopnia. To jest dosyć wysoki wynik jak na kuzynkę 3. stopnia, ale nadal mieszczący się w granicach. Pozostałe osoby to są przyrodnie kuzynki 2. stopnia, jednokrotnie odsunięte, jeden kuzyn 3. stopnia też przyrodni, ponieważ oni mieli wspólnego jednego przodka, a nie parę, dlatego przyrodni. Podsumowując, najważniejsza jest dobra organizacja, żebyśmy, kiedy wracamy do naszej analizy, zawsze zaczynali w miejscu, w którym skończyliśmy, a nie robili rzeczy na nowo. Mieć wyniki w jak największej liczbie baz, posiadać umiejętności genealogiczne i je rozwijać, stosować 5 kroków do znalezienia nieznanego przodka oraz sumienna i wytrwała praca. Czasem jesteśmy zdemotywowani, bo nic nie znajdujemy i właśnie jest to poczucie takiego kręcenia się w kółku albo że nie ma nowych informacji. Czasem dobrze jest po prostu odłożyć tę pracę na jakiś czas, czasem parę dni, parę tygodni, a nawet kilka miesięcy. Z biegiem czasu pojawiają się nowe wyniki, które dostarczą nam więcej informacji i wrócimy ze świeżym umysłem. I imiona i nazwiska wykorzystane w prezentacji ze względu na prywatność oraz zostały oczywiście zmienione. Bardzo dziękuję za uwagę.